Skanując widoczny na ekranie kod QR, możesz zobaczyć ten film na swoim telefonie. To właśnie przy tych drzwiach większość pacjentów onkologicznych zaczyna swoją ścieżkę leczenia w Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach. Ja nazywam się Monika Rachtan i przyjechałam do Gliwic, żeby pokazać Państwu, jak będzie wyglądała Wasza ścieżka leczenia, jeżeli zdiagnozowano u Was zaawansowanego czerniaka. Wchodzimy właśnie wejściem głównym do Instytutu. Zaraz podejdziemy do rejestracji, ale na początku chciałabym powiedzieć Wam, po co w ogóle powstał ten film i dlaczego go dla Was przygotowaliśmy. Ten film powstał dla Was, dla pacjentów, którzy są na początku swojej ścieżki w Narodowym Instytucie Onkologii. Może rozpoczynacie diagnostykę, może rozpoczynacie leczenie, ale niedawno okazało się, że chorujecie na czerniaka. To właśnie w tym miejscu spotkacie wielu wspaniałych specjalistów, którzy w zespole do spraw raka i czerniaka skóry będą Was diagnozować i leczyć. W dzisiejszym filmie postaram się dać odpowiedź na pytania, które mogą w przyszłości pojawić się w Waszych głowach, ale także spotkam się z ekspertami, których i Wy poznacie. Moim gościem, Waszym gościem będzie profesor Grażyna Kamińska-Winciorek, która kieruje zespołem do spraw raka i czerniaka skóry, ale także inni wspaniali specjaliści, m.in. chirurg, onkolodzy kliniczni, patomorfolog, diagnosta genetyczny, radiolodzy, radioterapeuci, zespoły pielęgniarek, koordynatorów panie, które będą nad Wami czuwać w momencie, kiedy będzie podawana Wam Wasza pierwsza terapia. Zapraszam Was na ten film. Mam nadzieję, że wspólnie już dziś odpowiemy na pierwsze Wasze pytania. Ale pamiętajcie, że zespół Narodowego Instytutu Onkologii to wspaniali ludzie z otwartymi sercami, którzy bardzo chętnie odpowiedzą na Wasze pytania, rozwieją wszystkie wątpliwości, więc jeżeli tylko one się pojawiają, to pytajcie onkologów klinicznych, panie pielęgniarki, panie koordynatorki. Oni wszyscy naprawdę są tutaj dla Was. Nazywam się Grażyna Kamińska-Winciorek i mam wielką przyjemność i zaszczyt kierować zespołem do spraw raka i czerniaka skóry w Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach. Opowiem Państwu, jak to się stało, że ten zespół został stworzony. W 2020 roku pan dyrektor Krzysztof Składowski, pan profesor, powierzył mi misję tworzenia tego zespołu. Nie ukrywam, że było to dla mnie bardzo dużym wyzwaniem. Zastanawiałam się, czy dam radę. Udało mi się zaprosić do współpracy ponad 20 wspaniałych, doświadczonych specjalistów, którzy zawierzyli mi i którym ja również zaufałam w pełni i do tej pory razem wspólnie prowadzimy właśnie naszą diagnostykę i terapię chorych z rozpoznaniem czerniaka. Nasz zespół liczy ponad 20 specjalistów wytrawnych, fantastycznych lekarzy, przede wszystkim z olbrzymim doświadczeniem, ale również lekarzy, którzy dają serce na co dzień dla swoich pacjentów. Ponadto wspierają nas oczywiście panie pielęgniarki i pani koordynator, która jest tutaj absolutnie niezastąpioną osobą. Oczywiście bierzemy pod uwagę nie tylko stopień zaawansowania klinicznego, ale również oczywiście stan pacjenta, ale również jego preferencje. Bardzo ważne jest, czy chory mieszka sam w domu, czy może liczyć na opiekę podczas ewentualnych powikłań, które mogą wystąpić podczas terapii, czy będzie miał również osoby, które będą go przywoziły do nas, do naszego ośrodka, aby otrzymywał wybrane metody terapeutyczne. W naszym zespole rocznie diagnozujemy i leczymy ponad 1000 chorych na czerniak. Ale nasi lekarze zajmują się również terapiami u chorych z rozpoznanym rakiem płaskonabłonkowym i podstawnokomórkowym, szczególnie u tych chorych, którzy wymagają terapii systemowych, a więc głównie tych terapii ogólnych. Do naszego zespołu kierowani są chorzy, którzy mają czerniaki w różnym stopniu zaawansowania klinicznego. To chorzy, u których leczenie kończy się praktycznie na wycięciu chirurgicznym, nie trzeba wykonywać innych procedur, ale to również pacjenci, którzy wymagają leczenia uzupełniającego czy też leczenia paliatywnego. Tak więc naszym zadaniem jest ustalenie dla tych właśnie chorych odpowiedniego schematu diagnostycznego i terapeutycznego. Co 2 tygodnie spotykamy się w ramach konsylium, kiedy gromadzimy naszych specjalistów, aby omawiać wszystkich naszych chorych, u których mamy właśnie podjąć decyzję dotyczącą odpowiedniego leczenia. Nie ukrywam, że są to często burzliwe dyskusje, ale związane przede wszystkim z wybraniem jak najlepszej opcji dla chorego. Poza tym takiej opcji, którą chory będzie odpowiednio oczywiście tolerował. Przede wszystkim pozwoli na to jego stan fizyczny. Oczywiście będzie to również terapia odpowiednia dla stopnia zaawansowania jego choroby, ale również możliwości m.in. opieki rodzinnej czy też
dojazdu z chorym do naszego ośrodka. Statystyki związane z zachorowaniem na czerniaki w Polsce są ciągle alarmujące. W województwie śląskim odnotowujemy około 400 zachorowań rocznie, natomiast w Polsce ta liczba dotyczy nawet 4,5 tysiąca zachorowań. Niestety 500 chorych jest diagnozowana w stadium zaawansowanym, albo w stadium zaawansowania miejscowego, albo już niestety w fazie przerzutów odległych. Dlatego tak niezwykle ważne jest, aby pilnie i szybko zwracać się do specjalistycznych ośrodków nie tylko, aby diagnozować przypadki czerniaków i rozpoznawać je wcześniej, ale również po to, żeby podjąć odpowiednie leczenie. Nie ukrywam, że nasi chorzy bardzo często zgłaszają się do nas zbyt późno. Po pierwsze, nie wiedzą o dostępnych terapiach, nie wiedzą, jakie programy lekowe mogą być im zaproponowane, a mamy te programy naprawdę bardzo dobre na poziomie światowym, europejskim. Po trzecie, są to chorzy, którzy z różnych przyczyn zwlekają, ponieważ boją się terapii, boją się powikłań, obawiają się, że podjęcie terapii będzie na przykład związane z rozłąką, uniemożliwi im wykonywanie pracy. Natomiast tylko szybka diagnostyka, szybkie włączenie terapii jest w stanie poprawić rokowanie u chorego. Dlatego tak bardzo zwracam się do Państwa z apelem, z prośbą, że jesteśmy dla Państwa. Możecie do naszego zespołu do spraw raka i czerniaka skóry zgłosić się bez jakiegokolwiek skierowania. Wystarczy umówić wizytę na call center albo z naszym koordynatorem. Dlatego nie zwlekajcie, nie traćmy czasu. Profesor Krzysztof Składowski, dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, oddziału w Gliwicach. Jestem radioonkologiem i od 38 lat pełnię funkcję onkologa tego instytutu, czyli zaraz po studiach. Instytut zajmuje się leczeniem praktycznie wszystkich nowotworów litych, jak również nowotworów systemowych, wyjąwszy nowotwory dziecięce, ponieważ jest to osobna zupełnie specjalność. Wśród tych nowotworów, które szczególnie zasługują na uwagę i osiągnięcia związane z terapią i diagnostyką, należy wymienić przede wszystkim nowotwory przewodu pokarmowego, nowotwory piersi, również nowotwory skóry, w tym czerniaka, który jest tematem niniejszego reportażu, nowotwory klatki piersiowej, czyli przede wszystkim rak płuc, oraz nowotwory tak zwane głowy i szyi, gdzie pod tym pojęciem rozumiemy szereg raków związanych z gardłem, krtanią, zatokami, jamą ustną. Oczywiście również nowotwory ginekologiczne. Do leczenia tych nowotworów stosujemy wszystkie metody, jakie są dostępne obecnie na całym świecie, a zatem leczenie chirurgiczne, radioterapię oraz leczenie farmakologiczne, w którym zawierają się terapie zarówno rozumiane jako chemia, ale też i immunoterapia, leczenia celowane, leczenia wspomagające. W naszym instytucie podchodzimy w sposób bardzo otwarty, przyjazny i serdeczny dla pacjentów, wiedząc oczywiście, z jakim problemem mają do czynienia i że jest to problem, który nie zostanie rozwiązany od razu, który będzie wymagał poświęcenia wielu wizyt, długiego czasu na to, żeby przede wszystkim postawić prawidłową i precyzyjną diagnozę, ale też i przede wszystkim wdrożyć i przeprowadzić całe leczenie, które jest leczeniem trwającym z reguły kilka do kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu tygodni. Dlatego też cały personel, zarówno lekarski, jak i pielęgniarski, jak i personel wspomagający, mam tutaj na myśli koordynatorów medycznych, mam tu na myśli sanitariuszy, również osoby, które pomagają w administracji, jest dla Państwa otwarty i życzliwy, tak aby jak najmniejszym problemem było przejście przez tą trudną drogę pobytu i porad w instytucie. Całkiem niedawno, bo chyba około 2 lata temu, powołałem w naszym instytucie zespół, który zajmuje się diagnostyką i leczeniem czerniaka i raków skóry. Są to bardzo częste nowotwory, zwłaszcza raki.
i stanowią problem trudny do leczenia, dlatego że charakteryzują się w pewnym sensie opornością na tradycyjne leczenie oraz zdolnością do dawania nawrotów oraz przerzutów. Poza tym skóra jest, można powiedzieć, największym narządem, jaki posiada każdy z nas i możliwość powstania w niej ognisk nowotworowych jest pod względem prawdopodobieństwa najwyższa. Dlatego też zespół taki jest konieczny do tego, aby można było przeprowadzić leczenie wielodyscyplinarne, bowiem często nie kończy się na wycięciu chirurgicznym samej zmiany, ale trzeba ją również zabezpieczyć za pomocą radioterapii. Panie dyrektorze, jak wielu pacjentów jest leczonych w Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach? Bardzo wielu. Jeśli chodzi o hospitalizację, to sięgamy w tej chwili prawie 50 000 pacjentów rocznie. Natomiast do tego trzeba jeszcze dołożyć prawie 300 000 porad, których udzielamy zarówno pacjentom, którzy pojawiają się tutaj po raz pierwszy, jak i tym, którzy przyjeżdżają do nas na badania kontrolne po leczeniu. Zatem jest to ogromna liczba działań, które składają się na sprawy związane z leczeniem i diagnostyką raka. Jeżeli tak wielu pacjentów trafia tutaj do Państwa, to pewnie pracuje tutaj też wielu lekarzy, wiele pielęgniarek. Czy mogę zapytać także o te liczby? Oczywiście. Lekarzy pracuje około 200 i nie jest to wcale liczba, która nas satysfakcjonuje, bo szacujemy, że jest ich jednak trochę za mało. Natomiast zatrudniamy również 400 pielęgniarek, no i oczywiście jeszcze szereg pracowników pomocniczych dodatkowych, także w sumie liczba etatów, które są zatrudnione w Instytucie, to jest prawie 1900. Właśnie jesteśmy w budynku, do którego Państwo przychodzą, kiedy po raz pierwszy zgłaszają się do Narodowego Instytutu Onkologii. Za mną jest rejestracja, w której siedzą Panie rejestratorki, które rejestrują Państwa do gabinetu wywiadu, aktualizują też Państwa dane. Ale proszę pamiętać, że w to miejsce przychodzicie tylko jeden raz, podczas swojej pierwszej wizyty. Natomiast kiedy przychodzicie do Narodowego Instytutu Onkologii na kolejną wizytę, to zgłaszacie się już do umówionego gabinetu. W tym miejscu dostępna jest także zawsze pomoc. Jest tutaj Pani, która wyjaśni, wskaże Wam, co powinniście zrobić w danej chwili. Jeżeli jesteście więc zdezorientowani, stresujecie się, to warto z takiej pomocy skorzystać. Nieco skomplikowane są korytarze w Narodowym Instytucie Onkologii, ale to właśnie do tej sali trafia pacjent z rejestracji, któremu ma być założona dokumentacja medyczna. Przychodzi on do tak zwanej kabinki wywiadu, gdzie czeka na niego pani pielęgniarka, która następnie wskanowuje jego wszystkie dokumenty do systemu i wskazuje mu gabinet, do którego powinien się udać. Do kabinki wywiadu przychodzi pacjent, który był wcześniej w rejestracji i ma tu zakładaną dokumentację medyczną. Co tu tak naprawdę się dzieje? Tak, zapraszam pacjenta do kabinki do założenia dokumentacji medycznej, czyli założenia historii choroby tak zwanej. Pierwszy raz pacjent przychodzi do nas, zapraszamy go do siebie, zakładamy na podstawie naszego wywiadu dokumentację medyczną. Czyli bardzo ważne jest, żeby pacjent zabrał wszystkie dokumenty, tak, prawda? Tak. Bardzo ważne jest, żeby pacjent miał wszystkie dokumenty w miarę ułożone chronologicznie, bo wtedy nam to ułatwia pracę. Są pacjenci różni, przychodzą pacjenci z dokumentacją, jedna kartka, dwie kartki, a jest pacjent, który przynosi bez mała ryzę papieru. I to nam spędza więcej czasu i nam to zajmuje bardzo dużo czasu. W Narodowym Instytucie Onkologii mają Państwo nowoczesne systemy, które pozwalają na to, że dokumentacja jest wgrywana do systemu i od razu oddawana pacjentowi, prawda? Tak, tak. Mamy system AMSA, na którym pracujemy już od dłuższego czasu. Dokumentację medyczną pacjenta skanujemy i jako załącznik w dokumentację medyczną zostaje on podpięty. I pacjent bezpiecznie, bo nic się nie zmieni, tak, nic nie zabieramy od pacjenta, pacjentowi dokumentację całą oddajemy, a skany trafiają do gabinetu w systemie komputerowym. A proszę mi powiedzieć stąd, gdzie udaje się pacjent? Pacjent stąd udaje się do gabinetu, do którego jest zaplanowana jego wizyta. Czyli spotyka się z lekarzem najprawdopodobniej? Tak, spotyka się z lekarzem w gabinecie, tam jest przyjęty, jest badany przez lekarza i lekarz wydaje
dalsze zalecenia dla pacjenta. To my teraz zabierzemy naszych widzów właśnie w to miejsce. Pacjent z pokoju wywiadu, w którym byliśmy poprzednio, trafia właśnie tu, gdzie przyjmuje zespół do spraw raka i czerniaka skóry. W tym miejscu pacjent po raz pierwszy spotyka swoich lekarzy, którzy go będą diagnozować, ale także tych, którzy później będą go leczyć. Jest tu też jedna bardzo ważna osoba, koordynator leczenia. Koordynator, który pomaga pacjentowi na przykład umawiać terminy wizyt, koordynator, który dba o to, żeby pacjent zgłosił się do odpowiednich specjalistów. Pani profesor, co dzieje się w tym miejscu, jak pacjent tu przychodzi? To jest zespół przyjęć, czyli gabinet przyjęć dla chorych, którzy mają rozpoznany i potwierdzony histopatologicznie czerniak bądź inny złośliwy nowotwór skóry wymagający m.in. leczenia systemowego bądź jakichkolwiek innych decyzji zespołu. Przyjmują tutaj 2 dni w tygodniu nasi chirurdzy, którzy są dedykowani wyłącznie dla zespołu raka i czerniaka skóry, jak i również m.in. odbywają się konsylia, w których bierze udział cały zespół lekarski. Pani profesor, ale jest tutaj ktoś bardzo ważny, koordynator. No właśnie, czy możemy poznać Panią koordynator? Pani koordynator, ja zapytam może jak wygląda taka właśnie pierwsza wizyta w Narodowym Instytucie Onkologii, kiedy pacjent ma już rozpoznaną chorobę nowotworową, kiedy ma rozpoznanego czerniaka i trafia do tego gabinetu? W zależności od tego, jaki jest stopień zaawansowania pacjenta, lekarz, który pacjenta ogląda, tak, bada, analizuje wyniki badań, później kieruje do dalszego leczenia. Zazwyczaj jest tak, że są u nas pacjenci, którzy są z rozpoznaniem czerniaka po pierwszym stopniu jak gdyby wycięcia, czyli po pierwszym zabiegu, tak zwanej biopsji wycinającej. 90% tych pacjentów wymaga radykalizacji, czyli docięcia już istniejącej blizny po wycięciu pierwotnym. Jeżeli są większe stopnie zaawansowania, to pacjent będzie wymagał radykalizacji z SNB, czyli z tak zwanym usunięciem węzła wartowniczego. To są zabiegi, które wykonujemy zarówno na klinice, jak i również w tak zwanym naszym oddziale chirurgii jednego dnia, gdzie pacjent przychodzi i tego samego dnia wychodzi do domu. A jakich lekarzy pacjenci tutaj spotkają w tym gabinecie? Czy są dedykowani lekarze dla zespołu czerniaka? Pierwsze kroki pacjenta u nas, w naszych progach Instytutu, to jest tak, że pacjent przychodzi do rejestracji głównej. Tam zostanie zarejestrowany, następnie przechodzi przez tak zwane kabinki wywiadu, gdzie panie pielęgniarki zakładają mu dokumentację medyczną elektroniczną i skanują wszystkie wyniki badań. Później my takiego pacjenta widzimy już u siebie w systemie komputerowym i możemy otworzyć wszystkie zeskanowane dokumenty, które pacjent ma ze sobą. Lekarz, tak jak mówię, na podstawie histopatologii i wyników badań, które pacjent ma lub nie ma, ocenia stopień zaawansowania. A czy pacjent powinien bać się tej pierwszej wizyty, czy tego pierwszego dnia już dzieje się coś takiego szczególnego, co może mieć na przykład wpływ na samopoczucie pacjenta? My jesteśmy tu dla pacjenta. Pacjent do nas przychodzi, my staramy się zrobić wszystko w taki sposób, żeby pacjent był zadowolony i my również też. Pani koordynator, a jak to jest z tym pierwszym kontaktem? Bo on jest bardzo ważny, kiedy pacjent po raz pierwszy zgłasza się do Narodowego Instytutu Onkologii. Czy możemy powiedzieć, że jesteście partnerami? My staramy się, żeby pacjent był zadowolony, żeby wszystkie zlecane badania i procedury, które musimy mieć wykonane, były wykonane w tempie błyskawicznym tak naprawdę. A czy pacjent powinien w jakiś specjalny sposób przygotować się do takiego spotkania tutaj właśnie, kiedy trafia do Waszego zespołu? Czy może powinien coś zabrać ze sobą, czy może na przykład zjeść śniadanie? Nie ma przeciwwskazań. Pacjent powinien zjeść śniadanie, powinien wziąć leki, jeżeli bierze je na stałe i przyjść z pozytywnym nastawieniem, co jest bardzo ważne przy rozpoznaniach nowotworowych. Pozytywne nastawienie. My tu jesteśmy dla pacjenta, staramy się, ja myślę, że miło jest spotykać pacjentów naszych na korytarzu, uśmiechniętych i zadowolonych. Czy pacjent dostaje jakieś terminy, zostają wyznaczone terminy jakichś wizyt? Czego on się może spodziewać? Z czym od Państwa wyjdzie? W zależności od tego, jaki jest stopień zaawansowania, jak już wcześniej mówiłam, naszym lekarzem jest zazwyczaj chirurg, tak? W pierwszym kontakcie to jest lekarz, który ma specjalność chirurga onkologicznego i my pacjenta oglądamy, kwalifikujemy do zabiegu. Jeżeli takiego zabiegu wymaga, zazwyczaj, tak jak mówiłam, 90% tych pacjentów wymaga tego zabiegu
chirurgicznego. Wyznaczamy terminy, wyznaczamy badania jeszcze obrazowe, które są nam niezbędne, wyznaczamy również terminy do konsultacji anestezjologicznej, jeżeli jest niezbędna, zlecamy badania krwi, wydajemy kartę DILO. A jak długo pacjent czeka na te wszystkie procedury? Ile to Państwu zajmuje? Czy jeżeli pacjent zgłosi się do Was w poniedziałek, to te kolejne wizyty wydarzą się we wtorek, w środę, czy jednak musi on poczekać kilka tygodni? 2,5 tygodnia. Staramy się to spiąć bardzo szybko i już na tej pierwszej wizycie rezerwujemy termin do zabiegu, jeżeli pacjent oczywiście tego zabiegu wymaga. No, przychodzą też pacjenci w dużym stopniu zaawansowania, tak? Dlatego przy takich pacjentach poświęcanym jest więcej czasu, potrzeba jest ocena mutacji BRAF, potrzebne są badania obrazowe typu tomografia, rezonanse, no i wyznaczamy terminy do naszego konsylium. Jeżeli mamy już wszystkie badania, to staramy się, żeby ten pacjent jak najszybciej trafił na nasz zespół i na nasze konsylium, gdzie jest kwalifikowany do takiego leczenia celowanego. Tak właśnie na co dzień wygląda praca lekarzy, którzy są w zespole do spraw raka i czerniaka skóry. Spotykają się tu, aby rozmawiać o swoich pacjentach, aby planować ich ścieżkę diagnostyczną, ale także, żeby podejmować te najważniejsze decyzje terapeutyczne i decydować o tym, jakie leczenie otrzyma chory. Ale w tym gabinecie również badania prowadzi pani profesor Grażyna Kamińska-Winciorek, która przeprowadza badanie dermatoskopowe. Za chwilę zapytam panią profesor, kto jest kandydatem do takiego badania i dlaczego tak ważne jest, abyśmy kontrolowali to, jak nasza skóra wygląda, ale przede wszystkim, czy pojawiają się na niej jakieś nowe znamiona i jak one się zmieniają. U wybranych pacjentów, którzy trafiają do nas z zespołu, niestety nie u wszystkich, ale u wybranych wykonujemy dermatoskopię ręczną, wykonuję ją ja i chirurdzy, oraz w przypadkach, które tego wymagają, wykonujemy również archiwizację cyfrową wideodermoskopii. Taką dermoskopię w naszym gabinecie przeprowadzamy przede wszystkim w celu oceny m.in. stanu blizny po wycięciu czerniaka, ale również w sytuacjach trudnych klinicznie, wtedy kiedy na przykład diagnozujemy, różnicujemy klinicznie zmiany pomiędzy na przykład łagodnymi zmianami w obrębie skóry, a możliwymi przerzutami. Takimi trudnymi diagnostycznie zmianami są zmiany tzw. bliska satelitarne, które znajdują się na przykład do 2 cm od blizny i mają charakter różowych grudek. Również chorzy, którzy są poddawani terapii, mają wykonaną dokumentację fotograficzną, szczególnie w przypadku przerzutów do skóry, tak abyśmy obiektywnie określali, jak wygląda również odpowiedź na leczenie w kontekście tej dokumentacji fotograficznej. Dermoskopia jest bardzo prostym narzędziem diagnostycznym, bardzo łatwym w wykonaniu, szybkim, ponieważ daną ocenę obserwujemy w ciągu 1 i 2 sekund. Chorego rozbieramy w całości, on zostaje tylko w majtkach i oglądamy wszystkie zmiany, które widzimy u niego na skórze, nie tylko te wybarwione, ale również te jasne, cieliste, ponieważ czerniaki mogą mieć również charakter różowych guzków. Natomiast pamiętajmy, że dokładnie badaniem dermoskopowym powinni zajmować się przede wszystkim dermatolodzy w rejonowych poradniach i tam właśnie ta diagnostyka, czyli tak zwana profilaktyka wtórna czerniaka powinna się odbywać, jak i również w wybranych poradniach chirurgicznych. Pani profesor, to jest tak, że ten nasz film na korytarzu będą oglądać pacjenci. Nie zawsze to będą pacjenci, którzy są już leczeni z powodu czerniaka, więc myślę, że warto tutaj o tej profilaktyce wspomnieć i powiedzieć, że takie badanie jest bardzo ważne i chyba raz do roku warto pójść do dermatologa i takie zmiany ocenić po prostu. Oczywiście badanie nazywane jest badaniem 1 minuty przed czerniakiem, ponieważ jeżeli badamy chorego klinicznie, zajmuje nam to 2 minuty i grupa profesor Zalaudek policzyła czas, który jest potrzebny do zbadania większości zmian barwnikowych. Jeżeli jest to taka normatywna liczba, czyli mniej więcej od 15 do 25, tak jak w populacji europejskiej, to zajmuje nam to dokładnie minutę. To jest badanie, które jest w stanie uratować choremu życie, ponieważ jesteśmy w stanie rozpoznać czerniaki, które mogą być odmienne klinicznie, a widzimy wybrane cechy w dermoskopii, mogą być zmianami małymi, czyli o średnicy poniżej 5 mm i mogą mieć też tak zwaną szczególną lokalizację. Dlatego jak najbardziej zachęcam do wykonywania tego badania przynajmniej raz w roku, ale pamiętajmy, że powinniśmy je wykonać każdorazowo, kiedy chory widzi jakąkolwiek podejrzaną zmianę. Pani profesor, w takim razie zachęcamy wszystkie osoby, które nas oglądają, żeby w swojej rejonowej przychodni dermatologicznej takich ocen dokonywały.
Oczywiście, jeżeli są to grupy ryzyka, czyli osoby szczególnie narażone na złośliwe nowotwory skóry, o tym nie będziemy dzisiaj mówić, ale to są przede wszystkim rodzinne występowanie czerniaka, czy też na przykład stosowanie immunosupresji albo zespół znamion atypowych, to oczywiście ta diagnostyka powinna się odbywać w takich indywidualnych schematach i to ustala lekarz. Natomiast każdy z nas powinien przynajmniej raz w roku udać się na badanie dermoskopowe i zawsze wtedy, kiedy jakakolwiek zmiana budzi podejrzenie, nie zwlekajmy w te pędy do lekarza. Kiedy wszystkie wyniki badań są już dostępne, lekarze spotykają się na konsylium, aby zdecydować o tym, jakie leczenie zastosują u pacjenta. Biegnę na takie konsylium, zobaczyć jak wygląda. Dzień dobry Pani Profesor. Domyślam się, że wychodzi Pani z konsylium. Tak, skończyliśmy właśnie konsylium, w którym brał udział onkolog kliniczny, chirurg, patomorfolog, radioterapeuta. Zawsze na konsylium jest tak wielu specjalistów? Tak, staramy się, aby tych specjalistów było przynajmniej 4 w komplecie, plus jeżeli jest to możliwe, przynajmniej 2 onkologów klinicznych, dlatego że decyzje podejmujemy zespołowo. Pani Profesor, a jak wygląda takie konsylium? Co tam się dzieje tak od początku do końca? Konsylium ma kilka etapów. Przede wszystkim do tego konsylium przygotowują się wszyscy lekarze. Lekarz referujący, każdy lekarz onkolog, lekarz patomorfolog, ja, ponieważ każdy chce mieć własny ogląd sytuacji i w pewnym sensie każda z tych informacji, którą sobie przekazujemy, uzupełnia się. Oczywiście opieramy się przede wszystkim o wywiad, o badanie histopatologiczne. Tutaj w pewnych sytuacjach oczywiście wielką radą służy nam patomorfolog, który dokładnie mówi, jaka jest biologia tego guza, jak się guz na przykład szerzy, ile miał mitos, co również w pewnym sensie wpływa na nasze diagnozy. To trudne pojęcia, ale bardzo ważne, bo pacjenci tak de facto trochę nie muszą o tym wiedzieć, o czym Państwo rozmawiają, ale pewnie kiedy bo pacjent jest na konsylium, może być na takim konsylium. Najpierw sobie zawsze omawiamy chorego, przede wszystkim to, w jakim jest stopniu zaawansowania, jak wyglądał nowotwór, na przykład w preparacie tym pierwotnym, czy też po wycięciu przerzutu, jak i również na przykład w przypadku przerzutów w węzłach chłonnych. Następnie wszystkie badania obrazowe, badania dodatkowe, mutacja BRAF. I to rzeczywiście pacjenta dziwi, ponieważ swoją wielką wiedzą służą tutaj nie tylko onkolodzy, ale również patomorfolog czy też chirurg, który dokładnie wie, jak ten guz był wycięty. Więc myślę, że to jest bardzo zindywidualizowane podejście do chorego. Natomiast jeżeli podejmiemy decyzję i uważamy, jaka terapia będzie najlepsza dla tego chorego, bądź jakiś dodatkowy, inny sposób postępowania terapeutycznego, wówczas chorego zapraszamy do nas i omawiamy z nim wszelkie możliwe Czyli wszystko terapie. Państwo tłumaczą pacjentowi tak, krok po się kroku. Tłumaczyć. Przede wszystkim zawsze zadajemy pytanie, co Pani wie o swojej chorobie, ponieważ bardzo często chorzy nie do końca jeszcze są świadomi, w jakim stopniu zaawansowania jest ta choroba. Rozpatrujemy, jakie chory ma oczekiwania, przede wszystkim jaka jest jego sytuacja rodzinna, jakie otrzyma wsparcie od rodziny, co jest tutaj niezwykle ważne. Oczywiście zapraszamy chorego z osobami towarzyszącymi. Chory zawsze ma prawo zadać wszelkie pytania, tłumaczymy mu, jakie są bleski i cienie wybranych terapii, z czym się dane na przykład powikłania wiążą. I chory decyduje bardzo często, jakie podejmuje wyzwanie, bo jest to dla chorego wyzwanie. Leczenie choroby nowotworowej jest wyzwaniem, tym bardziej jeżeli wiemy, jakie mogą z tym być związane powikłania, czyli działania niepożądane wybranych terapii. Spacerując korytarzami Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach spotykam różnych specjalistów, zarówno tych, którzy leczą pacjentów chorujących na zaawansowanego czerniaka, jak i tych, którzy tych pacjentów diagnozują. Właśnie widzę, że idzie patomorfolog. To specjalista, którego bardzo rzadko spotykają pacjenci, ale jest niezwykle ważny w diagnozowaniu czerniaka. Dzień dobry Pani doktor. Dzień dobry. Pani doktor, czym zajmuje się patomorfolog? Patomorfolog to lekarz, którego pacjenci właśnie tak jak Pani wspomniała, widują najrzadziej w swojej ścieżce diagnostyczno-terapeutycznej, jeśli chodzi o nowotwory skóry. Jednak to patomorfolog postawi zawsze decyzję o typie guza, nowotworu i po prostu zdefiniuje ostateczne rozpoznanie histopatologiczne, czyli czy jest to czerniak, czy na przykład inna zmiana łagodna. A jakimi narzędziami Państwo się posługujecie w swojej pracy, żeby to rozpoznanie móc postawić? Do tego wykorzystujemy badania histopatologiczne i cytologiczne.
Badanie histopatologiczne wykonujemy na podstawie pobranego przez chirurga materiału tkankowego, który na terenie naszego zakładu makroskopowo opracowujemy. Makroskopowo co to znaczy? To znaczy po prostu wycięty guzek z fragmentem skóry trafia do nas na zakład. Lekarz najpierw opisuje jego wygląd, morfologię zewnętrzną, po czym wykonywane są preparaty mikroskopowe i wtedy taki preparat trafia już do diagnostyki mikroskopowej, gdzie na podstawie obrazu morfologicznego stawiamy diagnozę. Pani doktor, powiedziała Pani, że właśnie to patomorfolog jest tym lekarzem, który stwierdza, z jakim guzem u danego pacjenta mają Państwo do czynienia. I teraz, jak ta informacja przekłada się na dalsze losy pacjenta? Taka informacja z wynikiem ostatecznym spływa do lekarza klinicysty, który dobiera potem odpowiednią ścieżkę postępowania terapeutycznego. To znaczy, jeżeli jest to zmiana łagodna, która nie wymaga już dalszego obserwowania, pacjent po prostu odchodzi z dobrym wynikiem zmiany łagodnej, a jeżeli jest to zmiana o pogranicznym stopniu złośliwości, niepewnym stopniu złośliwości, ponieważ teraz w klasyfikacjach nowotworów takie się również pojawiły, pacjent pozostaje dalej w obserwacji onkologicznej pod ścisłym nadzorem klinicznym, a jeżeli jest to zmiana niestety złośliwa, takim jakim jest czerniak, to dzięki naszemu raportowi szczegółowemu i ocenie stopnia zaawansowania pacjent trafia właśnie na odpowiednią ścieżkę postępowania dalej do onkologa i chirurga. Czyli bez Was nie byłoby leczenia? Bez nas nie byłoby leczenia, dokładnie. Pani doktor, a też są takie sytuacje, że pacjent przychodzi, ma wykonane badania w innej placówce, te badania patomorfologiczne i inne, o których Pani doktor wspominała, ale trafia do Was i te badania są robione raz jeszcze. Dlaczego? Czasami inne placówki nie dysponują na przykład barwieniami immunohistochemicznymi, które my tutaj w Ośrodku Najwyższej Referencyjności posiadamy. I tak jak mówiłam, diagnostyka zmian tych o pośrednim stopniu złośliwości i niepewnym potencjale złośliwości, a złośliwych wymaga często użycia takich dodatkowych badań. Nie każda placówka w Polsce na przykład posiada odpowiednie przeciwciała, które wykorzystujemy do diagnostyki immunohistochemicznej lub czasami po prostu lekarz diagnozujący tą zmianę nie jest w stanie się jednoznacznie określić, czuje się niepewny w swoim rozpoznaniu, więc wysyłają taką diagnozę do nas do weryfikacji. Pani doktor, powiedziała Pani o sytuacjach, kiedy pacjent jest na początku swojej ścieżki diagnostyczno-terapeutycznej. A czy patomorfologa spotyka kiedyś jeszcze w trakcie leczenia? Tak, z patomorfologiem pacjent z czerniakiem ma okazję spotkać się przy ocenie zaawansowania, jeżeli chodzi o zajęcie węzłów chłonnych. Podejrzane węzły chłonne są wysyłane do biopsji cienkoigłowych i taką biopsję cienkoigłową również przeprowadza patomorfolog pod nadzorem radiologicznym w towarzystwie właśnie radiologa pod kontrolą USG. Pani doktor, bardzo dziękuję za naszą rozmowę, a Państwa zapraszam na badania genetyczne. Pani doktor, w jakim celu u pacjentów chorujących na czerniaka wykonuje się badania genetyczne? W przypadku czerniaka bardzo ważne jest, jeżeli jest to choroba zaawansowana, głównie dotyczy to 4. stopnia, bardzo ważne jest wykonanie badań genetycznych. Często się określa jako badania molekularne, ponieważ to są badania, które dotyczą komórek nowotworowych, czyli guza. Czyli materiał, który został usunięty w trakcie zabiegu chirurgicznego, w trakcie operacji, jest umieszczany w formalinie, następnie poddawany całej procedurze przygotowania do oceny przez patologa, żeby wystawić odpowiednie rozpoznanie, co jest bardzo ważne dla pacjenta, a następnie ten materiał przekazywany jest do badań molekularnych, czy też właściwie powinno się powiedzieć badań genetycznych. Jest to ważne z tego powodu, że dla pacjentów, u których wykryjemy wariant genu BRAF, szczególnie chodzi tutaj o takie specjalne miejsce w tym genie, czyli kodon 600, a dokładnie V600E, możemy też zastosować leczenie celowane molekularnie, czyli takie dokładnie dopasowane do tej zmiany. Pani doktor, czy te zasady diagnozowania pacjentów z czerniakiem i czy te możliwości leczenia w ostatnim czasie uległy poprawie?
Zdecydowanie tak. Myślę, że to są tak naprawdę zdobycze biologii molekularnej, biotechnologii, genetyki ostatnich lat. Czyli im więcej wiemy o genetyce raka komórki nowotworowej, tym więcej możemy później zaproponować, jeżeli chodzi o leczenie. W przypadku czerniaka to leczenie celowane molekularnie polega na tym, że dobierany jest lek, lekarze oczywiście wiedzą, jakie to są leki, który hamuje to aktywne, zmutowane białko, powodując, że komórka nie wchodzi wtedy w tak zwany proces proliferacji, czyli dzielenia się. Tak, ona jest zahamowana, czy też wręcz ulega zniszczeniu. Dlatego tak bardzo ważne jest, aby u takich pacjentów to badanie wykonać. Mutacja, czy też wariant genu BRAF z mutacją V600E to jest około 40, a nawet do 50% przypadków, czyli u około 40-50% pacjentów, którzy chorują na czerniaka, możemy tą zmianę wykryć. Ja zapytam jeszcze, czy ta ocena genetyczna jest obecnie standardem w Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach i czy jest standardem w innych ośrodkach w Polsce? Zdecydowanie jest standardem i mam nadzieję, że nie tylko w Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach, ale na pewno jest standardem w postępowaniu, jeżeli chodzi o chorych z rozpoznaniem czerniaka. Pani doktor, wydaje mi się, że udało nam się już wyedukować naszych widzów, pacjentów, którzy trafiają do Narodowego Instytutu Onkologii. A czy zgodzi się Pani doktor zabrać mnie do laboratorium i pokazać naszym widzom, jak wygląda Państwa praca i co Wy tutaj tak naprawdę robicie? Oczywiście, bardzo chętnie. W tej chwili znajdujemy się w pierwszym pomieszczeniu laboratorium. To jest laboratorium, w którym przyjmujemy materiał. Co jest bardzo ważne, co jest materiałem do badań w przypadku czerniaka. Materiałem do badań jest materiał pooperacyjny, czyli materiał, który został usunięty podczas operacji, umieszczony w formalinie. Bardzo ważne jest, żeby ta formalina była zbuforowana o odpowiednim pH. To jest dla diagnostyki genetycznej podstawa i też ten materiał musi być przechowywany w odpowiednich warunkach przez odpowiednią liczbę godzin. Co to znaczy? Nie za krótko, ani też nie za długo. Patolodzy doskonale wiedzą, ile to wynosi. Dla nas najlepiej byłoby to 48 godzin, chociaż wiem, że patolodzy również dopuszczają dłuższy czas przechowywania w formalinie. Natomiast z punktu widzenia diagnostyki genetycznej 48 godzin jest najlepsze. Następnie taki materiał pooperacyjny umieszczany jest w parafinie. Diagnostyka czerniaka to proces wieloetapowy. Jednym z tych etapów są badania obrazowe. Za chwilę porozmawiam z panią profesor Barbarą Bobek-Bilewicz o tym, jak wygląda diagnostyka obrazowa w czerniaku, ale najpierw zabiorę Państwa do pracowni. Chodźmy. Drodzy Państwo, jest ze mną pani profesor Barbara Bobek-Bilewicz, która jest radiologiem. Pani profesor, na jakim etapie pacjent chorujący na czerniaka po raz pierwszy trafia do Państwa zakładu? Proszę Państwa, radiologia i diagnostyka obrazowa to jest taka część medycyny, w której zajmujemy się odpowiadaniem na pytania, które zadają nam klinicyści. W onkologii radiologia ma istotne znaczenie na wszystkich etapach diagnostyki i leczenia, a następnie monitorowania po zakończeniu leczenia. Natomiast jeżeli chodzi o czerniaka, to nasz udział w rozpoznawaniu tej choroby jest niewielki, żeby nie powiedzieć, można powiedzieć nawet żaden. Natomiast w ocenie stopnia zaawansowania tej choroby jest niezwykle istotny. Najczęściej pierwszym badaniem u chorego z nisko zaawansowanym czerniakiem, takim, który zostaje wykryty przez klinicystów, jest ocena, jak my mówimy, regionalnych węzłów chłonnych. A co to znaczy? A więc węzłów chłonnych, do których jest pierwszy spływ chłonki z tego obszaru, w którym znajduje się czerniak. Czyli na przykład, jeżeli to jest zmiana na kończynie dolnej, to taką pierwszą stacją są węzły chłonne pachwinowe. I wykonujemy wtedy dla oceny tych węzłów badanie ultrasonograficzne. Pewno każdy z Państwa miał jakieś badanie ultrasonograficzne, tarczycy, jamy brzusznej. Ono nie różni się w żaden sposób od takiego badania, a więc nie wymaga ono żadnego przygotowania.
Jest to badanie przez powłoki ciała, przez skórę, specjalną sondą. Wykonywane jest obrazowanie tej okolicy anatomicznej, która nas interesuje. Oczywiście skóra pokryta jest specjalnym żelem, żeby to obrazowanie ułatwić. Czego szukamy u chorego z rozpoznaniem czerniaka w ocenie tych węzłów chłonnych? No szukamy węzłów chłonnych, ale nieprawidłowych węzłów chłonnych, a więc takich, które są powiększone, które mają nieprawidłowy kształt, które mają nieprawidłową grubość warstwy korowej albo są nieprawidłowo unaczynione. I jeżeli taki węzeł czy takie węzły chłonne znajdziemy w naszym badaniu, to najczęściej, właściwie zawsze, taki węzeł chłonny jest weryfikowany, a więc jest pobierany drogą biopsji materiał do badania czy to cytologicznego, czy histopatologicznego. I takie pobranie materiału zawsze odbywa się też pod kontrolą techniki obrazowej. A więc jednocześnie obrazujemy ten węzeł chłonny i igłę, która jest wprowadzana do tego węzła chłonnego, aby mieć pewność, że materiał został pobrany z właściwego miejsca. Pani profesor, ta ocena węzła chłonnego odbywa się wtedy, kiedy my widzimy ten nowotwór pierwotny, ale są też sytuacje, kiedy lekarz klinicysta tego nowotworu nie widzi i wtedy też Państwa zadaniem jest pomoc w diagnozowaniu takiego chorego. Czym wtedy zajmuje się radiolog? Takie sytuacje oczywiście się zdarzają, kiedy z powodu jakichś objawów klinicznych chory ma badanie i w badaniu obrazowym rozpoznaje się zmianę, która może czy w obrazowaniu odpowiadać przerzutowi, jest w jakiś sposób sugerujący, ten obraz sugeruje, że to może być przerzut. Jeżeli to jest możliwe, wykonuje się biopsję takiej zmiany, aby nieco zawęzić obszar poszukiwań, ale nie zawsze jest to możliwe. Czyli to jest taka sytuacja, o której mówimy, że jest przerzut, a jest nieznane ognisko pierwotne. I wtedy właściwie możemy wykorzystywać większość naszych badań obrazowych, ale najczęściej wykonujemy albo tomografię komputerową prawie całego ciała, czyli najczęściej okolice szyi, klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy, albo badanie PET. U kobiet, w zależności od tego, gdzie ta zmiana przerzutowa się znajduje, często takim pierwszym badaniem jest mamografia. Ale jeszcze wracając do tego określenia stopnia zaawansowania, do tego poprzedniego pytania. Jeżeli w węzłach chłonnych regionalnych są przerzuty, albo stopień klinicznego czy patologicznego zaawansowania czerniaka jest wyższy, to oczywiście koledzy klinicyści stawiają pytania o to, czy nie ma kolejnych miejsc, gdzie mogłyby być zmiany przerzutowe, prawda? I wtedy wykonujemy również właśnie takie badania, o jakich przed chwilą powiedziałam, czyli tomografię komputerową. Najczęściej dzisiaj w onkologii to jest tomografia komputerowa klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy, albo badanie PET z fluorodeoksyglukozą, które jest w tym rozumieniu badaniem całego ciała. Badanie rezonansem magnetycznym najczęściej, czy prawie rutynowo w takich sytuacjach wykonuje się jako badanie rezonansu magnetycznego mózgu u chorych, których występują objawy neurologiczne. Pani profesor, a w jaki sposób pacjent powinien przygotować się do takich badań obrazowych? Mam tu na myśli tomografię komputerową, badanie PET, badanie rezonansem magnetycznym. Najczęściej, proszę o tym pamiętać, w każdej pracowni, gdzie Państwo umówią się na takie badanie, otrzymacie Państwo, najczęściej jest to wydruk na kartce papieru, a może być również inaczej przesłany, o przygotowaniu do badania. Do rezonansu magnetycznego, do badania metodą rezonansu magnetycznego, generalnie nie jest wymagane żadne przygotowanie poza wyjątkowymi sytuacjami badania dróg żółciowych, ale o tym, czy czasem jamy brzusznej, prostaty, ale o tym dzisiaj nie mówimy. Do tomografii komputerowej, tomografia komputerowa co do zasady, podobnie jak rezonans magnetyczny, jest wykonywana z dożylnym podaniem środka kontrastującego. Przy czym inne środki kontrastujące są stosowane w rezonansie magnetycznym, one są chelatami gadolinu, natomiast do tomografii komputerowej, tak jak i do urografii, do angiografii, do wszystkich badań, gdzie jest promieniowanie jonizujące, wykorzystujemy jodowe środki kontrastujące. One dzisiaj są
bezpieczne, można powiedzieć nawet bardzo bezpieczne, ale jednak zdarzają się działania uboczne. I dziś przed takim badaniem tomografii komputerowej z podaniem środka kontrastującego pacjent powinien nie jeść, dzisiaj przyjmuje się, że nie dłużej niż 2-3 godziny. Zawsze należy zgłosić, jeżeli wcześniej było badanie z takim środkiem kontrastowym i były jakieś objawy. To powinno się znaleźć w historii choroby, ale najlepiej pamiętać i zawsze przed takim badaniem powiedzieć pracowni, że takie objawy wystąpiły. Te środki kontrastujące mają niewielkie, ale jednak działanie nefrotoksyczne, czyli niekorzystne działanie na nerki i dlatego prosimy Państwa przed tym badaniem, aby zrobić oznaczenie poziomu kreatyniny we krwi. I w zależności od tego wyliczenia takiego współczynnika EGFR, który mówi nam o poprawności funkcjonowania nerek, podejmujemy decyzję, czy podajemy ten środek kontrastujący. Szczególna ostrożność cechuje nas u chorych, którzy są leczeni z powodu nadczynności tarczycy, ale nadczynności tarczycy. Wtedy najczęściej jednak prosimy kolegów endokrynologów, żeby pomogli nam podjąć decyzję, czy taki chory może, czy nie może dostać takie leczenie. No, dzisiaj też trochę to myślenie nasze się zmienia, dlatego że część leków, i zwłaszcza immunoterapii, ma wpływ na funkcję tarczycy, no i coraz częściej koledzy endokrynolodzy mówią, żeby u tych chorych jednak oznaczać poziom TSH przed takim badaniem. Do badania PET trzeba być na czczo, to jest bardzo, bardzo istotne, ale zawsze takie szczegółowe informacje dostaniecie Państwo od tego zakładu czy od tej pracowni, gdzie to badanie będzie wykonane. Powiedziała Pani Profesor o tych działaniach niepożądanych, które mogą pojawić się w związku z podaniem kontrastu, więc ja zapytam w imieniu pacjentów, czy w takim zakładzie radiologii jest lekarz? Zawsze. Nie można wykonywać żadnych badań z podaniem środka kontrastującego, jeżeli w zakładzie, w pracowni obok tej pracowni wykonującej badania nie ma lekarza. Zawsze przy badaniu jest technik, zawsze jest pielęgniarka i zawsze w bezpośrednim sąsiedztwie jest lekarz. Dzisiaj zresztą większość środków kontrastujących, zwłaszcza w tomografii, podawana jest za pomocą strzykawek automatycznych, więc chodzi o to, żeby ta ilość była odpowiednia, żeby tempo, w jakim są podawane te kontrasty, było odpowiednie, czyli żeby ta jakość badania była jak najlepsza i optymalna. Czyli wynika z tego, że nie ma się czego bać i jeżeli jest taka potrzeba, to Państwa lekarz prowadzący, onkolog kliniczny, inny lekarz, który Państwa prowadzi, jeżeli pojawi się taka potrzeba, skieruje do zakładu Pani Profesor i tam wszystkie badania profesjonalnie, bezpiecznie będą wykonane. Absolutnie i również badania obrazowe każdego chorego onkologicznego, chorego na nowotwór, wykonywane są w trakcie terapii. Wtedy Państwo zobaczycie, że w określonych interwałach czasowych będziecie kierowani na takie badania. Ich celem jest sprawdzanie, czy leczenie jest skuteczne, tak? Jest, jak my nazywamy to, oceną odpowiedzi na leczenie. Kiedy zakończycie leczenie onkologiczne, przez ileś lat też wykonywane są badania obrazowe, ustalonych w zależności od nowotworu, schematu leczenia itd. W określonych interwałach czasowych. Pani Profesor, bardzo dziękuję za te cenne informacje dla pacjentów, za te wszystkie wyjaśnienia. Myślę, że po naszej rozmowie pacjenci będą bardziej wyedukowani i chętniej przyjdą do Państwa na badania, kiedy będą one potrzebne. Dziękuję. Zawsze jesteśmy jako radiolodzy otwarci na pytania i zawsze wszystko chętnie wyjaśnimy. Bardzo dziękuję za tę otwartość. Dziękuję. Panie doktorze, a na jakim etapie pacjent w Narodowym Instytucie Onkologii, u którego zdiagnozowano czerniaka, spotyka na swojej drodze chirurga onkologa? W Narodowym Instytucie Onkologii mamy zespół konsultacyjny do spraw czerniaka i raków skóry i tam spotykamy się po raz pierwszy zwykle z pacjentem, który już wcześniej tego czerniaka miał wyciętego. Co się dzieje podczas takiego spotkania? Podczas tego spotkania
Badamy pacjenta i przeglądamy preparaty histopatologiczne, czyli wyniki badania histopatologicznego. Te badania są często powtarzane tutaj w Instytucie Onkologii, bo od tego zależy dalsze postępowanie. A dlaczego się je powtarza? Bo nie wszędzie te wyniki są robione w sposób pełny i wystarczający dla nas. Rozumiem. I kiedy pacjent ma już podstawioną przez Państwa diagnozę, to czy on znów trafia w ręce chirurga? Najpierw oceniamy ten wynik histopatologiczny, czyli ten raport histopatologiczny, i to decyduje o tym, czy pacjent będzie leczony chirurgicznie, czy pacjent będzie leczony w jakiś inny sposób. A jak to leczenie wygląda, jeżeli faktycznie podejmują Państwo decyzję, że to leczenie chirurgiczne musi być kontynuowane, to jakich zabiegów mogą spodziewać się pacjenci? W zależności od stopnia zaawansowania mamy procedurę wycięcia, szerokiego wycięcia blizny, to jest tak zwana radykalizacja. W przypadku czerniaków grubszych, powyżej 0,8 mm lub z zawrzodzeniem, do tej procedury jest dołączana procedura wycięcia węzła wartowniczego. A czym jest ten węzeł? Jest to węzeł chłonny, który jest położony na trasie spływu chłonki. Pierwszy węzeł chłonny, dlatego wartowniczy, w którym mają szansę zatrzymać się komórki nowotworowe. Jest to procedura diagnostyczna, czyli to nie jest leczenie de facto, tylko kolejny etap diagnostyki, która pozwoli podjąć decyzję, co dalej. I chyba kolejną taką sytuacją, w której pacjent w Narodowym Instytucie Onkologii może spotkać chirurga onkologa, jest ten moment, kiedy pojawiają się przerzuty. Tak, to jest kolejny etap leczenia i mamy do czynienia z sytuacją przerzutów w węzłach chłonnych. Wówczas te węzły chłonne są wycinane, usuwane. No, w zależności od lokalizacji mogą to być węzły pachowe, pachwinowe. Podobnie ma się sytuacja z przerzutami do narządów wewnętrznych. Czy to będzie wątroba, czy płuca, to odpowiednia specjalność chirurgiczna się tym zajmuje. Sprawa usunięcia wznowy miejscowej, czyli jak gdyby odrostu nawrotu miejscowego, również jest procedurą chirurgiczną. Panie doktorze, nasi widzowie na pewno są ciekawi, czy to są rozległe zabiegi operacyjne, czy oni w jakiś specjalny sposób muszą się do nich przygotowywać, czy w jaki sposób są na przykład znieczuleni do takich zabiegów, czy to jest znieczulenie miejscowe, ogólne? Najczęściej preferujemy jednak krótkie znieczulenie ogólne, jednak w części przypadków jest zabieg przeprowadzany w znieczuleniu miejscowym. To proste wycięcie blizny szerokie, czy pobranie w niektórych lokalizacjach węzła chłonnego może być wykonane w znieczuleniu miejscowym. Nie ma specjalnego jakiegoś przygotowania się. Jeżeli jest kwalifikacja do znieczulenia ogólnego, to pacjent trafia do konsultacji anestezjologicznej i tam wszystko jest omawiane, sprawdzane. Pacjent jest kwalifikowany ze strony anestezjologicznej do takiego zabiegu. Czyli Panie doktorze, okazuje się, że chirurg to jest bardzo ważna osoba na ścieżce pacjenta z czerniakiem, która ma bardzo dużo do zrobienia i pacjent często go spotyka tutaj w Narodowym Instytucie Onkologii. Tak, nawet możemy powiedzieć, że jeszcze zanim trafi do Instytutu Onkologii, to też ma do czynienia z chirurgiem, bo pierwotne wycięcie czerniaka jest to prosta procedura chirurgiczna, którą może wykonać każdy chirurg znający oczywiście zasady wycinania takich czerniaków. Wydawać by się mogło, że chirurg zajmuje się pacjentem tylko na sali operacyjnej, ale też macie Państwo konsultacje z pacjentami i myślę, że tutaj te wszystkie pytania, jeżeli Państwo czegoś nie wiedzą, mają jakieś wątpliwości, można chirurgowi podczas takiej wizyty zadać, żeby już podczas operacji na sali operacyjnej po prostu czuć się bezpiecznie. Tak jest, oczywiście jest to zawsze szeroko omawiane, wszystkie aspekty zabiegu, ewentualnych powikłań czy jakichś komplikacji są przedstawiane. Pacjent ma możliwość zadawania
pytań, nawet jakichkolwiek pytań, bo nie ma żadnych niemądrych pytań i my staramy się na wszystkie takie pytania odpowiedzieć. Panie doktorze, bardzo dziękuję za nasze spotkanie. My ruszamy dalej. Teraz udamy się do kliniki, gdzie podawana jest pacjentowi chemioterapia. Leczenie chirurgiczne jest podstawową metodą leczenia czerniaka, ale u niektórych pacjentów zachodzi konieczność zastosowania dodatkowego leczenia, które dociera do każdej komórki organizmu. Takie leczenie możemy podzielić na leczenie uzupełniające i główne leczenie systemowe, które pacjenci otrzymują, jeżeli choroba jest u nich w stadium uogólnienia. O tych metodach za chwilę opowiedzą nam klinicyści. Wiesław Bal, jestem onkologiem klinicznym. Dziedzina, którą reprezentuję, zajmuje się tak zwanym leczeniem systemowym. Oznacza to, że podajemy leki w postaci doustnej lub dożylnej, które za pomocą krwi rozprowadzane są po całym organizmie pacjenta i w ten sposób są w stanie dotrzeć do wszystkich komórek naszego organizmu. W przypadku chorych na czerniaka onkolog kliniczny jest tym lekarzem, który zajmuje się tym pacjentem najczęściej po leczeniu chirurgicznym. Leczenie systemowe stosowane jest w przypadku chorych na czerniaka w dwóch grupach pacjentów. Po pierwsze są to pacjenci, którzy są po leczeniu chirurgicznym, u których chirurg usunął wszystkie znane nam ogniska choroby, co oznacza, że zakładamy, że wszystko, co było widoczne w badaniach obrazowych oraz badaniu lekarskim, zostało usunięte w trakcie zabiegu chirurgicznego. Niemniej jednak część danych dotyczących tego pacjenta wskazuje, że ryzyko nawrotu tej choroby jest stosunkowo wysokie. Dla tych pacjentów leczenie uzupełniające pozwala zmniejszyć ryzyko tego nawrotu i stosowane jest zarówno w formie doustnej, jak i dożylnej. Dla tej grupy pacjentów to leczenie trwa około roku i w ten sposób jesteśmy w stanie zabezpieczyć przynajmniej część chorych przed nawrotem choroby. Druga grupa pacjentów, u których stosujemy to leczenie, to pacjenci, u których w przebiegu czerniaka doszło do powstania przerzutów odległych, do wątroby, do płuc lub innych narządów i wtedy leczenie systemowe ma u nich kapitalne znaczenie, jest podstawową metodą leczenia tych chorych. To leczenie, jak wspomniałem, może być podawane zarówno w formie doustnej, jak i dożylnej. W przypadku formy doustnej pacjent przychodzi do naszego instytutu, jest badany, ma pobieraną krew, abyśmy mogli zobaczyć, czy wydolność narządowa jest odpowiednia. Wydajemy pacjentowi te leki i on z tymi lekami idzie do domu i te leki przyjmuje we własnym domu. Każde z tych form leczenia, jaką mamy dla naszych pacjentów, jest związane z inną kwalifikacją. W przypadku leczenia dożylnego, tzw. immunoterapii, każdy chory, który ma wskazania do takiego leczenia, może to leczenie otrzymać. W przypadku leczenia doustnego warunkiem otrzymania takiego leczenia jest obecność pewnych zmian w komórkach nowotworowych, które nazywamy mutacją BRAF. Patrząc od strony praktycznej, leczenie systemowe stosowane u chorych na czerniaka podawane jest w ramach czegoś, co nazywamy programami lekowymi. Są to pewne wytyczne, które otrzymujemy z Narodowego Funduszu Zdrowia i według tych wytycznych chorych możemy kwalifikować do leczenia. W chwili obecnej dostępność do obu form leczenia, zarówno dożylnej, jak i tabletkowej, jest szeroko dostępna dla pacjentów i wszyscy nasi chorzy, którzy wymagają takiego leczenia, do tego leczenia mogą być kwalifikowani. Każda z tych form leczenia wiąże się z nieco innymi działaniami niepożądanymi. W przypadku tabletek, czyli leczenia, jak nazywamy go, ukierunkowanego molekularnie, to leczenie wiąże się najczęściej z powstawaniem gorączek, które u tych pacjentów mogą być czasem bardzo uciążliwe. Niemniej jednak stosunkowo łatwo sobie z nimi poradzić, dlatego że krótka przerwa w tym leczeniu i zastosowanie leków przeciwgorączkowych pozwala na kontynuację tego leczenia w kolejnych dniach. W przypadku leczenia dożylnego najczęściej pacjenci nie zgłaszają żadnych dolegliwości. Niemniej jednak u około 10% tych pacjentów mogą pojawić się zmiany dotyczące funkcji tarczycy, funkcji innych narządów wewnętrznych. Najczęściej tego typu zaburzenia rozpoznawane są w badaniach krwi, a tych chorych, u których musimy aktywnie podjąć leczenie, jest stosunkowo niedużo.
Trzeba pamiętać o tym, że oprócz leków, które stosujemy w ramach możliwości, jakie daje nam Narodowy Fundusz Zdrowia, w Instytucie Onkologii prowadzone są badania kliniczne dla różnych grup chorych leczonych z powodu czerniaka. W chwili obecnej prowadzimy 2 badania dotyczące leczenia uzupełniającego. Powoduje to, że dla tych pacjentów, którzy wymagają takiego leczenia, nawet dla części grupy, która niekoniecznie otrzymałaby takie leczenie w ramach postępowania standardowego, mamy możliwość zastosowania leków, które być może w przyszłości zmienią postępowanie u tych pacjentów. W związku z tym zachęcamy tych pacjentów do udziału w badaniach klinicznych, dlatego że uważamy, że jest to dla nich szansa na poprawę ich stanu zdrowia i w dużej części na wyleczenie z choroby, na którą zachorowali. Punkt widzenia lekarza niekoniecznie zbiega się z tym, co dla pacjenta w danej chwili jest najważniejsze. W związku z tym zachęcam do tego, aby te pytania zadawać. Te pytania również można zadawać paniom pielęgniarkom czy paniom sekretarkom, które wiele rzeczy, szczególnie takich technicznych, które trudne są do wytłumaczenia na każdej wizycie Państwu wytłumaczą. Natomiast w przypadku leczenia na pewno krótka rozmowa z panią doktor czy panem doktorem pozwoli Państwu lepiej rozumieć to leczenie i lepiej się być może stosować do zasad, które nie zawsze są oczywiste i jasne. Terapia oparta o tabletki jest leczeniem, które realizują Państwo w domu. To wiąże się z tym, że nie trzeba spędzać dodatkowych godzin w szpitalu, nie mówiąc o tym, że mogą Państwo ten czas poświęcić dla swoich bliskich czy dla pracy zawodowej, cokolwiek tam Państwo wybiorą. Trzeba powiedzieć, że jest to leczenie, które mamy różne możliwości tego leczenia celowanego, tak zwanego leczenia antybraw. I w zależności od tego, jak Państwo prowadzą swój tryb życia, gdzie Państwo mieszkają, jak często trzeba między innymi dojechać do naszego ośrodka, to leczenie może być dla Państwa dobrane, trudno powiedzieć indywidualnie, ale przynajmniej z pewną częścią wskazań, które Państwu ułatwią realizację tego leczenia. Szanowni Państwo, jest ze mną Pan profesor Rafał Suwiński z drugiej kliniki radioterapii. Już w tej klinice również z naszą kamerą będziemy. Dzień dobry, Panie Profesorze. Dzień dobry. Ale z Panem Profesorem nie będziemy o radioterapii rozmawiać, bo tak jak mówiłam, tam Państwa za chwilę zabierzemy. Natomiast chciałabym porozmawiać o leczeniu pacjentów, o leczeniu systemowym, bo to leczenie czerniaka, o czym tutaj też dziś wiele mówimy, w ostatnich latach bardzo się zmieniło. I jedną z metod, którą stosuje się u chorych na zaawansowanego czerniaka, jest immunoterapia. Jak to leczenie wygląda? No, ta immunoterapia rzeczywiście przyniosła absolutny przełom w leczeniu chorych na czerniaka, zwłaszcza w leczeniu chorych na czerniaka uogólnionego, dlatego że no jeszcze nie tak dawno to była choroba nie tylko nieuleczalna, ale o niezmiernie złym rokowaniu. No, chorzy umierali w naprawdę krótkim czasie i ten przebieg choroby był dramatyczny. I ta immunoterapia no, spadła na onkologię jako takie trochę nieoczekiwane szczęście, bo już od lat podejmowano próby immunoterapii w leczeniu chorych na czerniaka, ale one były mniej czy bardziej nieudane. Nawet jeśli uzyskiwano jakieś pozytywne wyniki, to były one niezbyt powtarzalne. No i dopiero właśnie od kilku lat dysponujemy nowymi lekami, które okazały się skuteczne i powiedziałbym, że okazały się bardziej skuteczne niż doprawdy można było oczekiwać. Właściwie w tej chwili immunoterapię stosuje się w 2 grupach chorych na czerniaka złośliwego. Przede wszystkim u chorych z chorobą uogólnioną, z chorobą przerzutową. Natomiast drugą taką grupą chorych, u których również immunoterapia jest stosowana, to są chorzy po leczeniu operacyjnym z wysokim ryzykiem nawrotu choroby. Przede wszystkim ci chorzy, u których zajęte były przerzutowo węzły chłonne. I no, zwłaszcza w leczeniu tych chorych z chorobą przerzutową, tak jak wspomniałem, immunoterapia przyniosła prawdziwy przełom, dlatego że o ile dawniej 5 lat nie przeżywało więcej niż kilka, 5, maksimum 10% chorych,
W tej chwili te wieloletnie przeżycia są udziałem nawet 60% chorych, także no to jest ogromna zmiana. Bywają podgrupy chorych z chorobą uogólnioną, u których immunoterapii nie stosujemy jako taką pierwszą linię leczenia. Nie od tego leczenia rozpoczynamy terapię. To są grupy chorych z mutacją w genie BRAF. U wybranych chorych z tej grupy sięga się po leki innego typu, po tak zwaną terapię celowaną, inhibitory BRAF, inhibitory MEK. Ta grupa obejmuje zwłaszcza chorych z szybką dynamiką choroby. Tam na pewno rozważamy rozpoczęcie tego leczenia właśnie od terapii ukierunkowanej molekularnie. Panie profesorze, powiedział Pan o skuteczności immunoterapii. Ja chciałabym teraz zapytać o skuteczność inhibitorów BRAF/MEK. Czy tutaj też te leki dają tak przełomowe wyniki terapii w czerniaku? Ja bym powiedział, że ich efektywność jest zbliżona do immunoterapii i te przeżycia chorych są podobne. U części chorych efekt immunoterapii bywa dłuższy, bywa bardziej długotrwały. Natomiast z kolei efekt terapeutyczny przy zastosowaniu inhibitorów BRAF/MEK jest szybszy. Natomiast należy pamiętać, że inhibitory BRAF/MEK można stosować tylko u chorych, u których wykryto mutację w genie BRAF w komórkach czerniaka. Natomiast immunoterapia jest dedykowana ogółowi chorych, również tym chorym immunoterapia jest skuteczna również u tych chorych, u których mutacji nie wykryto. Panie profesorze, wielu pacjentów, którzy są leczeni systemowo, boją się działań niepożądanych terapii. My wiemy, że te działania niepożądane w porównaniu do tego, jakie działania dawały cytostatyki przy nowoczesnych metodach leczenia, czyli przy immunoterapii, przy terapii BRAF/MEK, są, mogłabym nawet powiedzieć, nieporównywalne, bo jakość życia pacjentów jest o wiele wyższa przy nowoczesnych lekach. Ale czy jednak działania niepożądane zarówno przy immunoterapii, jak i przy leczeniu ukierunkowanym molekularnie mogą się pojawić? I jeżeli tak, to jakie to są działania? Tak, te działania niepożądane się pojawiają. Pojawiają się stosunkowo często, natomiast one są zupełnie inne niż te, które żeśmy obserwowali przy stosowaniu cytostatyków. I bodaj chyba łatwiej sobie z nimi poradzić, jeśli już wiadomo, czego oczekiwać i wiadomo, no, jaki jest algorytm postępowania w przypadku pojawienia się tych zdarzeń niepożądanych. Najczęstsze powikłania immunoterapii są nieco zbliżone do objawów, jakie pojawiają się w chorobach autoimmunologicznych. To są różnego typu endokrynopatie, najczęściej zmiany, czy to nadczynność, czy niedoczynność tarczycy, ale również inne nietypowe objawy zapalenia przewodu pokarmowego na tle autoimmunologicznym, czyli jego objawami są biegunki, bywają zapalenia płuc. Jeśli chodzi o inhibitory BRAF/MEK, to bodaj najczęstsze powikłania to są odczyny skórne. Generalnie no wiemy, jak postępować w przypadku takich powikłań. Chorzy, otrzymując wypis po podaniu leków, otrzymują również instrukcje, na jakie objawy należy zwrócić uwagę, w jakich sytuacjach należy zwrócić się do lekarza rodzinnego, a kiedy powiedzmy powaga tych objawów wskazuje na to, żeby kierować się bezpośrednio do nas. Więc no coraz rzadziej zdarza się, że te objawy rozwiną się w jakiś niepokojący sposób i będą istotną przeszkodą w leczeniu. Z kliniki chirurgii teraz idziemy na oddział chemioterapii dziennej, gdzie pacjentom podawane są cytostatyki. Jest ze mną pan dr Wiesław Bal, który kieruje tym oddziałem. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, witam państwa. Panie doktorze, kogo spotkamy na tym oddziale?
Idziemy do serca naszego oddziału, czyli do miejsca, w którym podajemy cytostatyki, a spotkamy tam panie pielęgniarki. Idziemy porozmawiać z paniami pielęgniarkami, pewnie też spotkamy pacjentów, którym podawane są leki. Jest ze mną pani pielęgniarka oddziałowa, która szefuje tutaj oddziałowi chemioterapii dziennej. No właśnie, kiedy pacjenci przychodzą na podanie leku, proszę mi powiedzieć, jak ten dzień pacjenta wygląda? Gdzie on się zaczyna? Pacjent raniutko przychodzi do nas na badanie krwi. Może być na czczo, może być po lekkim śniadaniu, nie musi. Absolutnie, to są pacjenci chorzy, niejednokrotnie wycieńczeni. Dlatego też zalecamy, że po lekkim śniadanku, po spożyciu leków pacjent trafia do nas. Następnie idzie na kwalifikację, na badanie lekarskie. Po badaniu lekarskim, gdzie już jest zakwalifikowany do chemioterapii, schodzi do nas. Z gabinetu wysyłane jest zlecenie do apteki, która szykuje mu cytostatyki. Natomiast pacjent sobie czeka u nas, aż apteka wyprodukuje cytostatyk. Ale część pacjentów też otrzymuje leczenie niedożylne, tylko leczenie w tabletkach. I jak to wtedy wygląda? Pacjent zgłasza się do apteki, bądź jeżeli to jest połączone z chemioterapią dożylną, te leki wydawane są u nas przez pielęgniarkę. No dobrze, a ja zapytam jeszcze, jak pacjent powinien przygotować się do takiego dnia, w którym ma podanie leku? Czy on, to, że może zjeść śniadanie, już powiedziałyśmy, ale czy na przykład on może tutaj przyjść z książką, poczytać sobie tą książkę, czy ile godzin w ogóle spędzi na waszym oddziale? Jak najbardziej. Książka jest jak najbardziej wskazana. Pacjent spędza u nas od pół godziny do 6 godzin. 6 godzin to bardzo dużo. Także zabezpieczenie w picie, w książkę, w komórkę nawet, pod nadzorem pielęgniarskim, jak najbardziej mile wskazane. A ilu pacjentów dziennie przewija się przez ten oddział? Od 50 do 70 pacjentów, którzy otrzymują chemię dożylną. Ale na tym oddziale leczeni są pacjenci, którzy chorują na różne choroby nowotworowe, prawda? Tak, tak. Począwszy od czerniaka, skończywszy na jelicie grubym. Mamy 22 programy, same programy leczenia nowotworów. Czy pacjenci, kiedy wychodzą z waszego oddziału, dostają jakieś specjalne zalecenia, na przykład co mają robić w dany dzień, czy czegoś nie mogą robić, czegoś nie powinni robić? Oczywiście. Zalecenia wydają pielęgniarki. Zalecenia są umieszczane na karcie konsultacyjnej. Z reguły jest to oszczędny tryb życia, nawodnienie, dieta odpowiednia, lekkostrawna. A proszę mi powiedzieć, czy kiedy pacjent przychodzi pierwszy raz na podanie chemioterapii, to lepiej, żeby on przyszedł tutaj sam, czy jednak ktoś tam na korytarzu powinien na niego czekać, bo na przykład może nie być w stanie sam wrócić do domu? Każde wsparcie rodziny jest bardzo cenne, bardzo cenne. To, że tutaj pacjent jest pod opieką, powiedzmy te kilka godzin, to jest bardzo mało, biorąc pod uwagę opiekę rodziny. To ja zapytam jeszcze o zespół. Ile pań pielęgniarek pracuje na tym oddziale? Ile dziennie pani pielęgniarek opiekuje się pacjentami? 13 pielęgniarek pracuje w trybie ciągłym. Ta sala pozwala też na stały nadzór nad pacjentem. Pacjenci są doglądnięci, zaopiekowani. Nadzór pielęgniarski i czujność jest tutaj bardzo na wysokim poziomie. Tak, ja jestem tutaj od 20 minut i widzę, że panie cały czas chodzą właśnie przy łóżkach pacjentów, cały czas się nimi opiekują, rozmawiają, żartują, więc atmosfera jest tutaj przyjemna. Bardzo dziękuję paniom za pani pracę, bo jest bardzo ważna, myślę, że bardzo istotna dla pacjenta. Dziękujemy bardzo. Panie doktorze, na oddziale chemioterapii są także leczeni pacjenci, którzy chorują na zaawansowanego czerniaka. Jak zmieniło się to leczenie czerniaka w ostatnich latach? Zmieniło się dramatycznie, można powiedzieć, dlatego że jeszcze kilka lat temu mieliśmy do dyspozycji jedynie cytostatyki, które nie były specjalnie skuteczne w leczeniu tej choroby. W chwili obecnej immunoterapia oraz leczenie celowane w postaci leczenia doustnego jest dobrym, wydajnym leczeniem i bardzo skutecznym dla chorych, którzy aktualnie chorują na czerniaka.
Panie doktorze, czy możemy już powiedzieć, że czerniak stał się chorobą przewlekłą w naszym kraju? Dla części pacjentów na pewno tak. Niestety nie dla wszystkich, chociaż nie umiemy zaznaczyć, którzy to są chorzy. Dla wielu chorych jest to choroba przewlekła. Co więcej, możemy nawet na pewnym etapie przerwać leczenie, mimo że ta choroba jest, dlatego że to leczenie kontroluje tą chorobę przez wiele, wiele lat. Chciałam jeszcze zapytać o to leczenie, które pacjenci otrzymują w domu, bo my jesteśmy teraz na sali chemioterapii, widzimy, że pacjenci mają podawane leczenie dożylne, ale część pacjentów otrzymuje leki doustne do domu i przyjmuje je w domu bez żadnego nadzoru, czy jak to wygląda? To leczenie jest oczywiście bez nadzoru lekarza, bo trudno, żebyśmy tak zapewnili, natomiast dokładne zalecenia, jak należy przyjmować te leki, są pacjentom wydawane. Trzeba pamiętać, że rzeczywiście oni muszą bardzo ściśle dopasowywać się do tego, co im umówimy i co jest zawarte w odpowiednich dokumentach dla tych pacjentów. Niemniej jednak pozwala im to leczenie prowadzić w domu, a do nas przyjeżdżają raz na miesiąc, czasem raz na 2 miesiące i to absolutnie wystarcza do prowadzenia takiego leczenia. A skąd pacjenci biorą te leki? Oni muszą iść do apteki, żeby wykupić, bo ja sobie wyobrażam pacjenta, który zgłasza się do Państwa po raz pierwszy i słyszał, że jest leczenie dożylne, jest leczenie tabletkowe i pewnie zastanawia się nad tym właśnie, skąd on te leki będzie brał. Czy będzie musiał chodzić do apteki, czy one mu będą wydawane? Jak to wygląda? Leki, te, które są stosowane sensu stricte dla pacjentów na czerniaka, są wydawane z apteki szpitalnej, dlatego że one wymagają pewnego omówienia włącznie przez nie tylko lekarza, ale również wydającego farmaceutę. W związku z tym wydajemy je tutaj. Natomiast inne leki, które są tak zwane leki wspomagające, pacjenci zaopatrują się w normalnych, otwartych aptekach. Czyli pacjent wychodzi od Państwa z lekami, wyedukowany, a jeżeli ma pytania, to zawsze może wrócić albo do Pana doktora, albo do Pań pielęgniarek, albo do farmaceutów, którzy wydają leki. Tak, do tego często wydajemy pacjentom takie poradniki, w których jest napisane, jak radzić sobie z tymi najpospolitszymi działaniami niepożądanymi. Nie każdy wymagają konsultacji lekarskiej. Z częścią tych działań można sobie poradzić samemu, właśnie zapoznając się z tymi publikacjami. Jestem na sali chemioterapii dziennej. Jest tutaj ze mną Pan Bogdan, który właśnie ma podawany lek. Dzień dobry, Panie Bogdanie. Dzień dobry. Panie Bogdanie, jak długo Pan już przychodzi na ten oddział? Już 7. raz w przeciągu ostatnich dwóch miesięcy. Jak wygląda Pana dzień, kiedy ma Pan mieć podane leczenie? Przyjeżdżam tutaj gdzieś koło 7, oddaję najpierw krew, a później mam wizytę u lekarza i lekarz daje skierowanie, jeśli to jest możliwe, na tą chemię właśnie. Powiedział Pan, że jeśli to jest możliwe, więc ja też wiem, że są takie sytuacje, że nie zawsze to leczenie może zostać podane. Czy u Pana też tak było, że któregoś razu ten wlew się nie odbył? Nie, takiego nie było. To zależy od wyników z badań. Jeśli są jakieś, tak przypuszczam, jakieś nieprawidłowości, no to wtedy chyba lekarz nie dopuści do podania tej chemii. A ile godzin Pan spędza tutaj na oddziale chemioterapii? Oj, to czasami jest dłużej, czasami krócej. Tak maksymalnie od 7 do 15, a czasami się uda wcześniej, 12, 13 wyjeżdżam stąd. A co Pan robi w tym czasie, kiedy jest podłączony lek? Widziałam, że spędza Pan czas bardziej kreatywnie. Najczęściej to tam w internecie się siedzi, ale takie obrazki logiczne mam tutaj i w tych obrazkach po prostu się zajmuję takimi wypełnieniem tego. To coś w rodzaju krzyżówki. To bardzo dobrze, że w ten sposób spędza Pan czas, bo to zawsze poprawia pracę umysłu, więc myślę, że takie kreatywne zajęcia są bardzo dobre. A są tu też z Państwem, z pacjentami Panie pielęgniarki. Jak Panie pielęgniarki się tutaj opiekują Wami? To są nasze gwiazdy. One tu naprawdę bardzo pięknie się zachowują, dodają nam otuchy, dużo żartują, śmieją się na co dzień. To jest naprawdę super tutaj obsługa i jesteśmy zadowoleni. A kiedy pojawiają się jakieś pytania, na które na przykład nie zna Pan odpowiedzi, ma Pan jakieś wątpliwości, to czy Panie pielęgniarki też są takimi osobami, z którymi Pan rozmawia, którym zadaje pytania, które udzielają jakichś porad? Tak, one mają dużo doświadczenia. Mówią, jaki lek dostaję, jak mogę się czuć po tym leku.
Także no, naprawdę są fachowcy. A właśnie, jak pan się czuje po podaniu takiego leku? Czy te kolejne dni po pobycie tutaj na oddziale są jakieś trudniejsze, czy jednak te objawy niepożądane u pana raczej nie występują albo nie są takie niepokojące? To też czasami bywa różnie. W tym dniu, kiedy się bierze tą chemię, to jest raczej no, trudno, ciężko. Natomiast na następny dzień już jest trochę lepiej. W kolejnych dniach jest jeszcze lepiej. No, także zanim następnym tygodniu przyjadę, to już tak się lepiej czuję. Panie Bogdanie, bardzo dziękuję, że zgodził się pan wypowiedzieć dla naszych pacjentów. Ja życzę bardzo dużo zdrowia i życzę, żeby tutaj pan jak najkrócej, mimo tego, że jest miła atmosfera, jak najkrócej przychodził. Bardzo dziękuję. Jest ze mną też pan Józef, który także przebywa na oddziale chemioterapii dziennej. Proszę mi powiedzieć, jak długo już pan tutaj przychodzi? Proszę pani, już prawie 2 lata tutaj przychodzę i leczę się i walczę z tym moim wrogiem zdrowotnym razem z doktorem Gajdą, który bardzo mi pomaga w tym temacie i widzę, że to odnosi dobry skutek i myślę, że ta choroba mnie kiedyś opuści. Czy lekarze tutaj, ale też panie pielęgniarki, to są osoby, z którymi może pan porozmawiać, kiedy są jakieś wątpliwości, kiedy pojawiają się jakieś problemy? Zawsze mogę porozmawiać, a szczególnie z paniami, które tutaj obsługują tą chemioterapię całą. Są bardzo miłe i wszystko idzie w dobrym zawsze kierunku, a szczególnie muszę pozdrowić pana doktora, który mnie prowadzi, medyka mojego kochanego zresztą, który się nazywa Gajda. Panie Józefie, proszę mi powiedzieć, jak wygląda dzień tutaj na oddziale chemioterapii, kiedy pan przychodzi, ma pan podawany lek, to jak długo czasu pan tutaj spędza, co pan robi w tym czasie? W tym czasie myślę nad swoją dolą, no i czasami to długo trwa, czasami 5 godzin nawet, ale wytrzymuję. Panie Józefie, w takim razie ja życzę panu bardzo dużo zdrowia. Życzę tego, żeby już pan nie musiał tutaj przychodzić na ten oddział, mimo tego, że z tego co widzę jest tutaj bardzo dobra opieka, bardzo dobra atmosfera. Bardzo dziękuję i jeszcze raz życzę. Dziękuję i życzę zdrowia pani też. Dziękuję bardzo. Panie doktorze, pacjent zanim będzie miał podany lek, to musi mu zostać założony specjalny sprzęt, tak to nazwę. Są 2 typy wkłucia, które pacjentowi są zakładane przed podaniem leku. Czy mógłby pan doktor opowiedzieć, czym one się różnią i kiedy, który jest stosowany? Te stosowane najdawniej to są dostępy do żył obwodowych, czyli zakładane, mówiąc obrazowo, gdzieś w okolicach ręki. I to stosujemy najczęściej u tych pacjentów, u których jest krótka chemioterapia, ewentualnie czas, który planujemy podawanie tego leku dożylnego jest krótki. Natomiast u pacjentów, u których to leczenie jest dłuższe albo czas podania cytostatyku czy jakiegokolwiek innego leku jest dłuższy, zakładamy tak zwane porty naczyniowe. Jest to taka membrana zakładana pod skórę, która umożliwia zarówno pobranie krwi, jak i podanie leku bez obciążania tak zwanych żył obwodowych, czyli tych, które mamy na dłoniach i rękach. Jest to bardzo wygodne dla pacjentów, ponieważ pozwala zachować na pewno lepszą formę, jeśli chodzi o przedramiona i dłonie, natomiast pozwala również pobrać krew, także jest zdecydowanie lepszym dostępem dożylnym w porównaniu z tym dostępem obwodowym. Oczywiście, o ile jest to rzeczywiście potrzebne, to tak się dzieje. A czy założenie takiego portu boli? Nie wiem, myślę, Mówi, że nie boli. To jest trudne pytanie, dlatego że odczucie bólu to jest bardzo względna rzecz. Natomiast na pewno radiolodzy interwencyjni, którzy u nas zakładają te porty, robią to w znieczuleniu, co prawda miejscowym. Niemniej jednak pewnie te odczucia są różne. Na pewno nie jest to zabieg jakiś bardzo duży, ani bardzo uciążliwy dla pacjenta. Pozwala na pewno zachować zdecydowanie lepszy komfort leczenia w porównaniu z podaniem leków do żył obwodowych. A teraz udajemy się w miejsce, w którym państwo odbierają leki doustne, jeżeli przyjmują leczenie tabletkowe. Jesteśmy w aptece szpitalnej, jest ze mną pani magister. Dzień dobry. Dobry. Pani magister, czym farmaceuci zajmują się na co dzień w aptece szpitalnej? Przygotowujemy leki w dawkach dziennych dla pacjentów. Zarówno są to tabletki tak zwane, czyli pacjenci przychodzą do nas po odbiór chemii dziennej, a także przygotowujemy leki w formie cytostatyków, gotowych worków, wlewów dla pacjentów na oddziały.
Czyli część Waszych leków trafia właśnie na oddziały. Panie pielęgniarki przypinają te kroplówki i podawany jest lek pacjentowi, a część leków to są leki, które pacjenci przyjmują doustnie w domu. Powiedziała Pani, że przygotowujecie dawki dzienne, Pani magister, ale ja rozumiem, że pacjent nie przychodzi do Was codziennie, tylko dostaje leki na jakiś okres czasu. Tak, zgadza się. Dostaje zwykle na jeden cykl, jeżeli chodzi o tabletki, lub 2 cykle, w zależności jaka jest kondycja pacjenta. Natomiast w dawkach dziennych przygotowujemy wlewy dla pacjentów na przychodnię przykliniczną oraz na oddziały. To jeszcze zapytam o to, czy pacjent, jeżeli ma jakieś wątpliwości, jeżeli czegoś nie wie, jeżeli zapomniał, jak ma przyjmować leki, jeżeli nie zapytał to lekarza, to czy Państwo też tutaj takiej porady farmaceutycznej pacjentom udzielają? Jak najbardziej. Każdy pacjent otrzymuje od nas informacje o dawkowaniu. Jeśli ma jakieś pytania, to także odpowiadamy, informujemy o interakcjach. Pacjenci chorujący na czerniaka mogą być leczeni operacyjnie, o czym opowiadali nam już chirurdzy, mogą otrzymywać leczenie systemowe, o czym opowiadali nam onkolodzy i panie pielęgniarki, ale mogą być także leczeni przez radioterapeutów. I właśnie teraz jesteśmy w zakładzie radioterapii, a ja za chwilę porozmawiam z panią dr Katarzyną Galwas, która opowie nam, jak wygląda radioterapia u pacjentów z zaawansowanym czerniakiem. Jest ze mną pani dr Katarzyna Galwas, która jest radioterapeutą. Pani doktor, na jakim etapie pacjenci chorujący na czerniaka mogą otrzymać radioterapię? Radioterapia była mało popularną metodą leczenia chorych na czerniaka. Wynikało to z tego, że nie stosujemy jej najczęściej w leczeniu ogniska pierwotnego. Odstępujemy teraz od radioterapii uzupełniającej po leczeniu operacyjnym. Natomiast gro naszych pacjentów stanowią chorzy na zaawansowanego czy rozsianego czerniaka. Kiedyś przeżycia tych chorych były krótkie, liczone w miesiącach. Ta radioterapia była wykorzystywana często jednorazowo w czasie życia pacjenta. Natomiast w obecnych czasach przeżycia chorych na czerniaka uległy znacznemu wydłużeniu dzięki nowoczesnym metodom leczenia, czy to immunoterapii, czy lekom ukierunkowanym molekularnie. Pacjenci żyją latami i tą radioterapię wykorzystujemy często do leczenia ognisk przerzutowych, do leczenia zmian, które progresują w trakcie leczenia systemowego. Pani doktor, a kiedy pacjent dowiaduje się, że będzie napromieniany i przychodzi do Państwa zakładu na taką pierwszą swoją wizytę, to czy w jakiś specjalny sposób powinien się do niej przygotować? To zależy od obszaru napromienianego. Często tą radioterapię, która kiedyś była prostą radioterapią, często techniką dwupolową, zastępujemy bardzo wysoko wysublimowanymi technikami radioterapeutycznymi. Ci pacjenci najczęściej nie muszą być odpowiednio przygotowani. Najczęściej przychodzą na czczo, ponieważ do badań obrazowych zdarza się podawać środek kontrastowy, żeby lepiej uwidocznić zmiany, które chcemy napromieniać. Czasem pacjent musi mieć przeczyszczony przewód pokarmowy, ale to rzadkość. Generalnie chory musi przyjść do nas, myślę, z dobrym nastawieniem, ponieważ pierwszego dnia w procedurach przygotowawczych wykonujemy system unieruchamiający, czyli tak zwaną maskę i badanie obrazowe. Okazuje się, że w Narodowym Instytucie Onkologii sal, w którym pacjenci są napromieniani, jest dużo więcej. Jesteśmy w kolejnej takiej sali, ale są tutaj takie dziwne przedmioty. Czy mogłaby pani doktor o nich opowiedzieć? Tak. To są systemy unieruchamiające. Każdy z pacjentów ma własną indywidualną maskę przygotowaną w zakładzie planowania leczenia. To jest maska chorego, który prawdopodobnie jest napromieniany w rejonie głowy i szyi. Ta maska pozwala codziennie odtworzyć to samo ułożenie chorego i zachować precyzję radioterapii. Maska jest wykonana z materiału termoplastycznego, który rozgrzewa się pod wpływem ciepła i zastyga na kształt ciała pacjenta. Pacjent nie musi tej maski wozić ze sobą, tylko ona jest tutaj przechowywana na aparacie terapeutycznym i każda frakcja jest realizowana z użyciem takiego systemu unieruchamiającego. Pacjenta układamy na stole terapeutycznym, zapinamy w takiej masce, która go unieruchamia, pozycjonujemy przy użyciu laserów, a potem wykonujemy już bardziej skomplikowane badania, które pozwalają na odtworzenie idealnych warunków, które były przygotowane w procesie planowania leczenia. Pani doktor, jesteśmy w kolejnej sali i widzę kolejne urządzenie, które nieco różni się od tego, które widziałyśmy wcześniej. Czy ono także służy do takiego samego napromieniania pacjentów? Każdy z naszych aparatów generuje promieniowanie fotonowe. Każdy służy do leczenia pacjentów, ale nie każdy wykorzystujemy w tym samym wskazaniu. To jest aparat do tomoterapii, która pozwala na napromienianie większych obszarów ciała.
na przykład długiego spływu chłonnego, czy chorych, gdzie musimy napromieniać oś mózgowo-rdzeniową. Skuteczna terapia w leczeniu czerniaka jest oczywiście podstawą, ale bardzo ważne jest też to, żeby pacjent był właściwie odżywiony. O roli diety za chwilę porozmawiam z panią dietetyk. Zapraszam. Chciałabym zapytać, dlaczego tak bardzo ważne jest to, aby pacjent onkologiczny był właściwie odżywiony? Jest to ważne z tego powodu przede wszystkim, że pacjent prawidłowo odżywiony ma większe szanse na powodzenie terapii, jak również rzadziej u niego występują lub w mniejszym natężeniu wszelkie działania niepożądane i łatwiej nad tym zapanować. Skraca się ten czas działań niepożądanych. Ja może zacznę od początku i zapytam o takie pojęcie jak ocena stanu odżywienia pacjenta, bo coś takiego pojawia się na karcie pacjenta i na jakim etapie ta ocena powinna zostać przeprowadzona? Ta ocena stanu odżywienia powinna być przeprowadzona przy przyjęciu pacjenta do szpitala, kiedy on rozpoczyna właściwie leczenie i jest taki obowiązek, aby taką ocenę stanu odżywienia przeprowadzić u każdego pacjenta. Czy ta ocena stanu odżywienia pacjenta to jest skomplikowana procedura? Nie, nie jest to skomplikowana procedura i pacjenci absolutnie nie powinni się tego obawiać. Mamy swoje narzędzia, ale dzięki temu, że pacjent po prostu zostanie zważony, zmierzony, że przeprowadzimy pewne swoje pomiary, dzięki temu będziemy mogli określić, czy istnieje u niego na przykład ryzyko niedożywienia lub już występuje niedożywienie, ponieważ jest to bardzo ważne w onkologii z racji tego, że niedożywienie negatywnie wpływa przede wszystkim na terapię. Ma też znaczenie prognostyczne, więc dla lekarza jest bardzo ważne to, aby pacjenta na pewnym etapie zbadać, najlepiej na początku leczenia, dlatego że tak naprawdę to ma największe znaczenie i największy sens, jeżeli my takiego pacjenta jesteśmy w stanie zatrzymać u niego to niedożywienie i wyprowadzić go z tego, albo przynajmniej powstrzymać dalszy proces niedożywienia. Bo ta ocena stanu odżywienia też jest prowadzona w czasie, czyli nie tylko na pierwszej wizycie tego pacjenta się waży, mierzy, ale także robi się to na każdej kolejnej wizycie, bo specjalista wtedy obserwuje, czy pacjent traci tą masę ciała, prawda? Tak, to znaczy przede wszystkim na pierwszej wizycie jest to jak najbardziej konieczność, natomiast tak, dokonuje się korekt. Taki pacjent powinien być tak naprawdę za każdym razem sprawdzany, czy jego masa ciała nie spada. Regularność po prostu tej oceny stanu odżywienia jest bardzo ważna, ponieważ dzięki temu my możemy wychwycić taki moment, kiedy już faktycznie ten pacjent potrzebuje pomocy. A co powinno zaniepokoić samego chorego? No na pewno powinno go zaniepokoić przede wszystkim to, co on jest w stanie stwierdzić, no to ubytki masy ciała. Jeżeli one są znaczne lub jeżeli są nawet mniejsze, ale pojawiają się stale, czyli po prostu są regularne, to powinno zwrócić jego uwagę i powinien o tym powiedzieć lekarzowi. I właśnie jeżeli takie niepokojące objawy u Państwa wystąpią, warto porozmawiać z swoim onkologiem klinicznym, który skieruje Państwa do poradni żywieniowej, w której czekają na Państwa dietetycy. Właściwe postępowanie w takich sytuacjach zalecają i wspomagają bardzo w terapii właśnie onkologów klinicznych. Mój czas w Narodowym Instytucie Onkologii dobiega końca. Mam nadzieję, że w tym filmie udało mi się pokazać Państwu, jak będzie wyglądała Wasza ścieżka diagnostyczna, terapeutyczna w tym miejscu. Chciałabym Państwa zabrać w jeszcze jedno miejsce. Pamiętają Państwo, na początku pokazywałam rejestrację, w której zakładane są dokumenty medyczne, ale tuż za rejestracją jest pewien dzwonek. Pewnie zastanawiacie się Państwo, do czego on służy. Ten dzwonek symbolizuje wygraną walkę z chorobą nowotworową. Życzę wszystkim Państwu, abyście właśnie w tym miejscu stanęli podczas swojego ostatniego pobytu w Narodowym Instytucie Onkologii i oznajmili całemu światu, że rak już Was nie dotyczy. Ja dziękuję za wspólnie spędzony czas i życzę dużo zdrowia. Skanując widoczny na ekranie kod QR, możesz zobaczyć ten film na swoim telefonie.